Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo serdecznie witam w kolejnym, 5. odcinku naszej serii 8 twarzy. Dzisiaj szukamy kolejnego oblicza miłosierdzia, które w nas się może objawiać. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli do bardzo wyjątkowej postaci, do bardzo wyjątkowej księgi, jednej z moich ulubionych, mianowicie chodzi mi o księgę proroka Ozeasza, czyli jednego z tak zwanych proroków mniejszych, dokładnie pierwszego z tychże proroków. Moi drodzy, Ozeasz jako prorok powiedział bardzo wiele mów, bardzo wiele proroctw. Jego działalność przede wszystkim była taka społeczno-polityczna, jak w większości proroków w tamtym czasie, którzy kierowali ludem wybranym w imieniu Jahwe. Ale jest też pewien szczegół taki prywatny jego życia, który oczywiście wszyscy na pewno doskonale znacie, a jak nie, to na pewno warto poznać, który jak dla mnie osobiście jest znacznie ważniejszy niż te wszystkie wielkie mowy proroka Ozeasza. Mianowicie to jest prorok, który został zaproszony przez Pana Boga do chyba jednej z najtrudniejszych rzeczy, do jakich Pan Bóg mógł zaprosić kogokolwiek. Otóż ten prorok dostaje od Pana Boga prośbę, de facto polecenie, żeby wziął za żonę Gomer, która była prostytutką, inaczej można powiedzieć nierządnicą sakralną. Była w jakiejś po prostu pogańskiej świątyni, gdzie w sposób, no właśnie, nierządny oddawała cześć bóstwom. To jest związane oczywiście z całym układem religijnym tamtego czasu. I prorok Ozeasz dostaje polecenie od Pana Boga. Weźmiesz tą kobietę totalnie nie nadającą się do małżeństwa, też kobietę, która po prostu żyje grzechem i zrobisz z niej swoją żonę, będziesz ją kochał jak nikogo innego na świecie. Oni mają bardzo piękne imiona. Ozeasz po polsku to znaczy tak naprawdę zbawienie, zbawiciel, Bóg zbawia. To jest dosyć podobne imię do imienia Pana Jezusa. To jest po prostu ktoś, kto ma ratować kogoś innego. W sensie, kto jest ratunkiem dla innych ludzi. Gomer, jej imię, to jest rozżarzony węgiel. Czyli to jest taka osoba, którą jak tylko się dotkniesz, jak tylko jesteś blisko niej, to się sparzysz. I Pan Bóg prosi Ozeasza, ratownika, mówi: ratowniku, weź ten rozżarzony węgiel i pomóż jej kochając. I on to robi, to jest niezwykły prorok. Godzi się na to, bierze tę kobietę za żonę, ona mu rodzi 3 dzieci, no i niestety potem wydarza się najgorszy możliwy scenariusz. Ona od niego potem odchodzi i wraca do swojego nierządu. Więc krótko, nie ma happy endu w tej historii, przynajmniej w tym momencie. Co się dzieje? Pan Bóg robi rzecz, którą tylko Pan Bóg mógł wymyślić. Mówi: no to weź ją za żonę jeszcze raz. I tak się dzieje. Ozeasz tę kobietę znajduje po raz drugi i znowu robi ją swoją żoną, znowu chce ją kochać od początku. To jest, moi drodzy, historia, dla mnie osobiście jedna z najbardziej poruszających w Biblii, gdzie jeden człowiek drugiego człowieka, mimo że wie, że się sparzy, to daje mu kolejną i kolejną szansę. Można by sobie powiedzieć, że to jest tylko jedna szansa, ale to jest oczywiście opowieść o tym, że Pan Bóg go zaprasza, żeby nieustannie dawał kolejną szansę. Ozeasz potem będzie bardzo ważnym prorokiem również dla Pana Jezusa. W Ewangeliach są u Mateusza na przykład fragmenty, gdzie Pan Jezus się powołuje na naukę Ozeasza, kiedy na przykład mówi: pragnę bardziej miłosierdzia niż ofiary. Skąd to Pan Jezus wziął? Od Ozeasza, właśnie od tego proroka. Moi drodzy, ta twarz miłosierdzia, którą się dzisiaj zajmujemy, to jest oczywiście twarz kolejnej szansy. To jest twarz, która, mimo że wie, że najprawdopodobniej się sparzy, to daje kolejną szansę. Tutaj oczywiście trzeba pewnej mądrości, to jasne, dlatego że można by to wszystko bardzo źle zrozumieć. Ja tu, broń Boże, nie mówię o pewnej takiej psychologicznej zależności od kogoś, że ktoś się pozwala krzywdzić nieustannie, wiedząc, że będzie skrzywdzony. Ja, broń Boże, nie o tym mówię. Ja nie mówię o czymś takim, że dobra jest pewnego rodzaju taka, no nie wiem, psychologiczna czy też psychiczna uległość robiąca z człowieka ofiarę. Ja tu nie o tym mówię, broń Boże, żeby to było jasne, nie. Tylko mówię o tym, że kiedy ktoś próbuje się zmieniać i my najprawdopodobniej w ogóle wiemy, kurczę, jemu to pewnie nie wyjdzie, to dajemy szansę. Że zostaniemy przy tym zranieni, wiemy. I jeżeli to nie wynika, no właśnie, z jakiegoś złego ustawienia psychicznego człowieka, tylko z pewnej decyzji, z pewnej świadomej decyzji, będę Cię kochał i nawet jeśli mnie to będzie ranić,
to będę Cię kochał nadal, to jest, moi drodzy, jedno z najpiękniejszych oblicz miłosierdzia, jakie tylko istnieją. Prorok Ozeasz jest właśnie jakimś takim. On po raz pierwszy w ogóle w Biblii, tak mówią, w nauczaniu biblijnym, zaczął porównywać relacje Pana Boga z ludźmi do relacji małżeńskiej. To od niego się zaczęło. Właśnie dlatego, że sam miał to doświadczenie. I potem to już się, że tak powiem, rozciągnie na całą Biblię. Pan Jezus będzie o tym tak mówił, święty Paweł będzie mówił. Wszyscy, jeżeli tak można powiedzieć, nauczyli się od tego cudownego proroka, który wziął nierządnicę za żonę, potem ona go zdradziła, a on ją wziął po raz kolejny za żonę. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym obliczu pomyśleli o bardzo konkretnych sytuacjach, gdzie ktoś prosi Cię o drugą szansę, o trzecią, o siódmą, o 77. szansę. Dasz mu? Nawet jeżeli wiesz, że możliwe, że on Cię zrani, nawet jeżeli wiesz, że to się może skończyć tak jak poprzednio, to czy jest w Tobie taka gotowość, żeby zapłacić tę cenę? Jest tam taki szczegół w tej księdze. Za każdym razem, kiedy Ozeasz brał tę kobietę, musiał zapłacić taką specjalną daninę. To jest oczywiście związane tam z tamtą kulturą, że wykupywało się kobietę, z którą się wchodziło w małżeństwo. Tam jest podane w ogóle w księdze proroka Ozeasza, co on konkretnie zapłacił, żeby ją zdobyć za żonę po raz kolejny, za pierwszym, za drugim razem. Ale właśnie ta zapłata to jest to coś, co się w nas dzieje, kiedy trzeba ponieść pewną cenę tego, że dam komuś kolejną szansę. Czy jesteś gotów zapłacić? Czy jesteś gotów ponieść te koszta dania komuś 77. szansy? Jeżeli chcemy się uczyć miłosierdzia, a po to są te nasze rekolekcje, no to się uczmy. Ozeasz jest jednym z najlepszych nauczycieli. Czy spróbujemy? To byłoby tyle na ten raz. Serdecznie zapraszam do słuchania poprzednich odcinków. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, jak zawsze trzeba sobie tylko kliknąć, żeby zobaczyć poprzednie odcinki, a mam nadzieję, widzimy się jutro wieczorem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.